Wow, super stopa. O, proszę, proszę, ile pan Antonio ma awokado. To wszystko to są awokado. A my ruszamy w drogę, bo już słońce wysoko na niebie. Trzeba w końcu coś zobaczyć. Widzicie te idee tam wystające pomiędzy jedną a drugą chmurką? A tutaj rosną nieotoczone niczym banany. To jest platanera od platano, czyli banan. Na Kanarach jest dużo takich plataner. Dużo też bananów przypływa do nas z Hiszpanii, z Kanarów. No i ogólnie w tych kanaryjskich sklepach są tylko banany z Kanarów, bo się nie opłaca żadnych innych sprowadzać. Na Gran Canaria to by było nie do pomyślenia, żeby to nie było otoczone żadnym murem ani niczym, bo no, za dużo turystów, za dużo ludzi, ktoś by mógł okraść, a tutaj po prostu rosną. Miasteczko jest całkiem duże, jak na gomerskie klimaty. Jest sklep, są kawiarnie, jest jakiś kościółek pewnie. Bardzo ładna. Życie się tu jakoś toczy. A ja tymczasem spadam do Valle Hermoso. Bardzo ładnego wąwozu na Gomerze. Ruch bym powiedziała w tę stronę taki średni najeżdża. Zobaczmy. Może się uda. Tam jedzie mój autobus, który by mnie zabrał pewnie w Valle Hermoso z radością. Gdybym tylko przewidziała, że jedzie górą. Nie no, dużo samochodów przyjechało, ale widzę, że ludzie nie zatrzymują się tutaj tak chętnie. Jak na Lirro już teraz to widzę. Más bonita, La Palma o La Golera? Sí, y hace muy calor ahora, ¿no? ¿Llueve mucho en estas islas aquí? Sí.
Okej, no to tak. Pasztecik, plastikowa łyżeczka, chleb sprzed nie wiem ilu dni i jedziemy. W końcu mogę zjeść pasztet jak człowiek, a nie na przykład ser i szynkę. Mam nadzieję, że to jest jeszcze dobre. Z tym nie będę ryzykować. Może. Dobra, okej. No więc w mieście, w którym sobie śpię, stałam prawie godzinę, bo mało co jechało i nic się nie chciało zatrzymać. Nie byłam bardzo pesymistycznie nastawiona, ale po godzinie stwierdziłam, że no to nie jest El Hierro, na którym wszyscy się zatrzymywali, że jest dość ciężko jednak coś złapać. No ale jak widać, na dobrego stopa trzeba zaczekać, bo zatrzymał się pan, który jechał dokładnie tam, gdzie chciałam jechać. Postanowił zabrać mnie dłuższą drogą, bo się nie śpieszył, więc pokazał mi najpiękniejszą drogę na wyspie samochodową, albo prawie najpiękniejszą, przez Park Narodowy Garachonaj. I tak wyszło na koniec, że stwierdził, że w tamtym mieście, do którego jadę, nie ma nic ciekawego, no że jest ładny wąwóz i tyle. No ale że jak chce, może mnie podwieźć pod ładniejsze miejsce, pod ładniejszą ścieżkę. No i tak zrobił. Nadłożył trochę drogi specjalnie dla mnie. Nie chciał nic, nie chciał żadnego podziękowania za to. Po prostu mi pomógł, bo chciał, bo tak. Ten facet był niesamowity. Wyczekana kromeczka z pasztetem na końcu świata. To jest życie. No nie jakieś tam serki czy salami. Aktualnie znajdujemy się na obszarze Lasów Wawrzynowych. Lasy Wawrzynowe to jest bardzo ciekawa sprawa, bo to jest relikt przeszłości. Takie lasy porastały południową Europę i północną Afrykę jakieś miliony lat temu. Więc tak wyglądało całe południe Europy, jak zachowało się na tych wyspach. Lasy wawrzynowe, no to ogólnie chodzi o to, że te listki tutaj mają taki kolor ciemny, podobny właśnie do wawrzynowego. Na tych zachodnich wyspach, tak jak już mówiłam na El Hierro, dochodzi do takiego zjawiska, które się nazywa wiatrem poziomym. Od 400 do 2000 metrów nad poziomem morza wilgotność wzrasta, zaczyna się robić coraz bardziej wilgotno. Tutaj, mniej więcej na tym pułapie, na którym teraz jesteśmy, zaczynają się tworzyć mgły i chmury osiadać na drzewach. Te mgły i te chmury dostarczają 5 razy więcej wody niż pary wodnej, niż deszcz. Widzimy, że jest cały z mchu, że jest bardzo wilgotny. Te lasy zachowały się tylko na wyspach archipelagu Makaronezji. Brzmi naukowo, ale to chodzi o to, że to są Wyspy Kanaryjskie, Azory, Madera. Najwięcej na Maderze, całej powierzchni wyspy ciągle jeszcze porasta Madery. Natomiast na Kanarach jest na Gomerze bardzo dużo tych lasów i na La Palmie. Jakie ogromne paprocie! Proszę Państwa, jakie one są olbrzymie! Szczęście mam na pewno z pogodą, bo jako, że tutaj jest bardzo wilgotno, że tutaj dochodzi do tego poziomego deszczu, że tutaj w zasadzie cały czas jest mgła, no to dzisiaj mam pogodę po prostu wyśnioną. Czemu to jest dziwne? No bo tutaj zazwyczaj w lecie około 95% dni jest zamglonych, jest mglistych, pada deszcz. W zimie mniej, bo 50 do 60%, więc można trafić na taki ładny dzień, jak jest teraz. I poczuć się trochę jak w parku jurajskim, bo tak naprawdę kto nie marzył, żeby się przenieść do takich dżungli, czy takich lasów, jak były miliony lat temu, poczuć jak to jest, co nie? Gdzie my to jesteśmy? Tutaj, świetnie. Jeszcze kawałek. Ale już dochodzę do jakiejś drogi. O! Park się skończył. Żegnaj, parku. Pa, pa. I to jest najlepsze w autostopie, że
czeka się godzinę i nie wie się tak naprawdę, gdzie się trafi, a potem po prostu złoty strzał, pół wyspy, w ogóle człowiek z sercem na ręku opowie mi o wszystkim, powie, że to tylko dlatego, że chce mi pomóc, że nic więcej ode mnie nie chce. I dla takich stopów właśnie się to robi, dla takich stopów się żyje.